Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik odnośnie jednostek. Jak widzicie mamy tutaj Skarbranda, czyli frakcja Khorne. Jeśli chodzi o frakcję Khorne, mamy tutaj w większości piechotę, kawalerię, potwory, no nie mamy żadnych strzelców, mamy powiedzmy taką artylerię, ale bym powiedział, że to nie jest jakaś wybitna artyleria, choć można też wiele nią wykręcić, jeśli dobrze to rozegramy. Na pewno omówimy tutaj też bohaterów, lordów, których posiadamy, jeśli chodzi o tą frakcję. Chwilowo Skarbrand jest takim głównym, jakby jedynym lordem, ale też DLC jest tutaj w przygotowaniach przez właśnie twórców, więc będzie tu pewnie dosyć ciekawie. Oczywiście jak będzie omówienie, jakieś będzie DLC, no to będziemy tam omawiać dodatkowo te frakcje. Zacznijmy w takim razie po kolei. Jeśli chodzi o Skarbranda Wygnańca, no jest to potężny demon, duży potwór, który ma znakomite statystyki pod każdym kątem. No jest to jeden z najmocniejszych lordów w grze, jeśli chodzi o obrażenia, szarże i ogólnie możliwość zniszczenia armii przeciwnika. Z piechotą radzi sobie znakomicie, nie lubię oczywiście strzelców, halabard, ale sam w sobie jest po prostu przepotężny, ma dobre artefakty i zna się chłop na plądrowaniu. Kolejnych, których tutaj posiadamy, no mamy też Krwiopusza, Krwawy Żniwiarz. Jeśli chodzi o niego, jest to dosyć miękka jednostka, ale zadająca bardzo dużo obrażeń. Mamy też możliwości na nim inne, jeśli chodzi o jakieś tam rydwany, nie rydwany, jeśli chodzi ogólnie o tych lordów, więc, znaczy bohaterów, wybaczcie, więc na pewno warto zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi akurat o Krwawego Żniwiarza, czy tam na przykład kultystę, ważne jest to, że jedni odnawiają na przykład regenerację armii, drudzy nam dają więcej biegania po mapie, więc jeśli chodzi o bohaterów tego typu, to jest na pewno ważne. Możemy jeszcze tutaj delikatnie wrócić do Skarbranda. Jeśli chodzi o Skarbranda, mamy też tutaj odporność fizyczną, odporność magiczną. Oczywiście szał, czyli im więcej wymordujemy, tym więcej dostaniemy bonusów. Również mamy coś takiego jak furia, czyli zagrowanie, czyli wszystkie jednostki przeciwnika w zasięgu rzucają się na nas i to jest znakomite, bo możemy wtedy na przykład jednostki latające przeciwnika, jak na przykład byście walczyli ze jaszczuroludźmi, to możemy na przykład ich terradony zagrować na naszego bohatera i po prostu zginą. No bo szczerze powiedziawszy, jak rzucimy od jaszczuro ludzi, te słabe jednostki latające, no to one nie mają w ogóle szans ze Skarbrandem. Możemy wtedy też wykorzystać resztę armii i ich po prostu zniszczyć. Kolejnym tutaj, jeśli chodzi o bohatera, Krwawy Żniwiarz, tak jak mówię, miękka jednostka, dobra jednostka przeciwpiechotna. Ogólnie nie jest taki wybitny lord, taki bym powiedział standardowy, no na pewno lepiej mieć twardszych lordów niż większych, z tego względu, że chociażby strzelcy lub jakaś mocniejsza piechota może go wtedy dosyć szybko pokonać, tym bardziej, że to jest demon, tak samo jak Skarbrand, demony mają ten problem, że jednak mają tutaj właśnie dematerializację i otrzymują obrażenia, jeśli ta dyscyplina jest na poziomie rozbitej. To jest ważne. Więc jeśli chodzi o to, on jest dobry, tylko musimy uważać, żeby szybko gdzieś go po prostu nie stracić. Mamy też wzniosłego bohatera Khorna, którego można też przerabiać na demona. Znaczy bohatera, nie lorda, tak? Z tego co pamiętam, chyba że coś mylę, to w najgorszym wypadku mnie poprawicie. Na pewno dużym plusem jest to, że są tutaj płonące ataki, jest duży pancerz. I to już na przykład jest dużo lepsza jednostka, z tego względu, że pancerz daje nam więcej możliwości. Mamy również umiejętności szału, czyli zwiększenie odporności, dyscypliny, ataków, zwarciu. Oczywiście intensywność zawsze się zwiększa z czasem spędzonym. Ewentualnie jak mamy z szałem, im więcej też zabijamy jednostek, tym więcej dostajemy. Możemy przejść do kultysty. Kultysta to jest, bym powiedział, takie pół na pół względem właśnie Krwawego Żniwiarza i wzniosłego bohatera. Mamy mniej pancerza, ale mamy tarczę, więc jest taki mniej wytrzymały, ale mimo wszystko gdzieś tam na ostrzał fajnie się sprawdza. No bo jednak tutaj mamy tarczę, która blokuje 55%, więc to jest moim zdaniem dobre. No bohaterów wykorzystuje się, szczerze powiedziawszy, no na każdą okazję, do każdej okazji mogą się nadawać. Najmniej przeważnie nadają się do walki z potworami, no bo potwory mają bardzo duże obrażenia i to byśmy po prostu tylko tracili. Jeszcze jest Kara Narak.
To jest, szczerze powiedziawszy, jeden z najciekawszych bohaterów, jakimi grało mi się. Z tego względu, że po pierwsze on ma przyzywanie ogarów. Jak tutaj macie właśnie wyciek Aranaka krwawych ogarów. Dodatkowo ma bonusy dla tych jednostek krwawych ogarów. Mamy też możliwość rzucenia klątwy, przez co bohater lub lord nie może się poruszyć. To jest bardzo fajne, żeby wyłapywać na przykład jakichś magów, jakichś tam nakonnych bohaterów i szybko bohaterów niszczyć. On sam w sobie jest po prostu bardzo mocnym bohaterem, ma bardzo duże już obrażenia na samym starcie, a jego perki, które możemy ulepszać, są po prostu mega mocne. I jeśli chodzi ogólnie o frakcję Khorna, mamy takie zastosowanie krew dla Boga Krwi. Im więcej zabijamy tych jednostek, możemy potem rzucać sobie aury na nasze jednostki, na przykład niezabijalność, niezłomność, zwiększenie ataku zwarciu, ewentualnie ostrze Khorna, czyli taką eksplozję, która zadaje ładne obrażenia, no i ogromny obszar wybuchu, bo promień jest aż 20 metrów. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Jeśli chodzi o same jednostki, mamy standardowo grasantów Khorna, oczywiście jednostki z tarczą, tą słabszą, bo tutaj mamy 35% bloku. Same w sobie jednostki Khorna mają odporność na magię i oczywiście szał, więc to jest moim zdaniem bardzo dobre. Jak sobie tutaj zauważycie, właśnie znak Khorna daje bierną umiejętność szału, odporność na magię i zwiększony pancerz. Więc to są takie najlepsze gdzieś tam zastosowania. Jednostki Khorna, tak jak mówię, w większości się tam opiera na piechocie, kawalerii i potworach. Więc wtedy musimy gdzieś tam kombinować tymi jednostkami. Często wykorzystuje się walkę w lesie i często walczy się na samym początku samą piechotą, ale omówienie armii też będzie, więc skupmy się już na samych jednostkach. Sama jednostka w sobie jest bardzo dobra przed względem, na przykład jeśli strzelcy będą do nas strzelać, to najlepiej oczywiście ich wypuścić do przodu. Do walki z piechotą dają sobie radę z większością takich średnich piechot. Z jakąś mocniejszą piechotą to już nie za bardzo, no bo tutaj statystyki nie są jakieś mega wybitne. Są to jednostki, które bardziej w atak w zwarciu mają większy niż obronę w zwarciu. Więc pamiętajcie, że to są ważne atrybuty. Na pewno nie wykorzystujemy ich do blokowania kawalerii, potworów. No i musimy uważać na pewno na artylerię, jak to zawsze jest z piechotą. Kolejna piechota jest już taka, bym powiedział, mocniejsza pod względem zadawania obrażeń. No bo to są oczywiście jednostki z toporami dwoma, no to już widzicie, że to są tacy berserkerzy troszkę, bym powiedział. I te jednostki już zdecydowanie wykorzystujemy do frontalnego ataku. Do flankowanego ataku też się mega dobrze sprawdzają, no bo mają jednak mniej obrony w zwarciu, więc lepiej, żeby te jednostki nacierały niż się broniły. Mamy też tutaj, jak sobie zauważycie, premię przeciwko piechocie. Nie jest ona może jakaś mega wybitna, bo jest tylko 5, a czasem można mieć 20, a więc plus 5 zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Jednostka, która nie posiada tarczy, nie posiada za specjalnie dużego pancerza, żeby się zasłonić przed przeciwnikiem. Więc ta jednostka musi unikać strzelców i oczywiście frontalny atak tak nie za bardzo bym powiedział. No chyba, że rzucamy ich na jakieś tam gobliny nie najlepszej jakości, no to wtedy możemy gdzieś tam poszaleć. Ale do takiej jakiejś walki z średnią jakościowo piechotą lub mocną, no to się szybko po prostu rozsypią. Przechodzimy dalej. Krwiopłuszcze Khorna. No krwiopłuszcze Khorna, jak sobie zobaczycie, magiczne ataki, bardzo dobra siła, bardzo duża, bardzo duże przebicie pancerza. Mamy też odporność fizyczną, bo oni pancerza nie posiadają za specjalnie dużo. Mają oczywiście duże, fajne mieczyki. Ja lubię te jednostki, tylko że automat na przykład za specjalnie ich tutaj nie lubi, no bo one mają mało pancerza, a obronę fizyczną, odporność fizyczną słabo liczy moim zdaniem automat, więc na to warto zwrócić uwagę, że jednak najważniejszy dla automatu jest pancerz. Magiczne ataki i przebicie pancerza jest bardzo dobre, żeby zniszczyć takiej średniej albo nawet lepszej jakości piechotę i oni sobie z piechotą radzą po prostu znakomicie. Obrona zwarcie jest nawet nie najgorsza, bo 26 na taką jednostkę to jak dla mnie jest dobrze, bo ta jednostka jest prawie rekrutowana, no w sumie rekrutuje się na samym początku, w zależności jaki budynek wybierzecie na początku u Khorna. Bo możemy albo brać właśnie wojowników chaosu, albo możemy właśnie brać krwiopłuszcze Khorna.
No jednostkę najlepiej się wykorzystuje, tak jak w przypadku na przykład demonetek, czyli do flanki. Na bezpośredni atak na piechotę też się dobrze sprawdzą, ale przez to, że jednak ten pancerz jest nie za duży i obrona w zwarciu też nie jest za duża, może potoczyć się różnie. Na pewno najważniejsze to jest unikanie strzelców kawalerii. Kawaleria, jeśli miałaby wjeżdżać pod górkę, to spokojnie możecie umieścić tą jednostkę naprzeciwko, ale jeśli kawaleria będzie tak raszować na wprost, nie będzie mieć pod górkę, no to z tej jednostki za wiele nie zostanie. Też ta jednostka fajnie się sprawdza do zabijania lordów, z tego względu, że my mamy magiczne ataki, mamy mega dobre przebicie pancerza. Więc to są na pewno najważniejsze plusy. Premię przeciwko piechocie mamy 9, więc do tego wykorzystujemy jednostki. Tak jak mówię, frontalnie możecie je wykorzystać, tylko że to trzeba robić bardzo, bardzo z głową, bo inaczej po prostu stracicie ich, aż troszkę szkoda. Mamy tutaj opuszczonych Khorna. No wyglądają zarąbiście, naprawdę takie kozaki. I na pewno są kozakami z tego względu, że tutaj jest 100 pancerza. Ale pamiętajcie, że opuszczeni zawsze mają bardzo małą obronę w zwarciu. Są to jednostki, które mają nacierać, nie się bronić. Siła broni jest ogromna, premia do szarży jest dobra, płonące ataki, prędkość też nie najgorzej. Opuszczeni często są wykorzystywani do gonienia przeciwnika, do właśnie gonienia piechoty przeciwnika, bo jednak mają 46 prędkości. Powiedzmy, że piechota będzie mieć nawet przeciwnika taka szybsza, tam jakieś 38, to spokojnie są w stanie ich dogonić. A tam mówię, oni się najlepiej sprawdzają na nacieranie na wroga, więc w takim celu też powinniśmy ich po prostu wykorzystywać. Jest to jednostka, która ma takie same zastosowanie jak na przykład krwiopuszcze. Frontalnie może tak strzału nie będzie, ale jeśli będziemy gdzieś tam atakować na plecy przeciwnika z jakiejś flanki, no to wtedy sprawdzają się znakomicie, bo obrażenia są ogromne. Do walki z potworami nie za bardzo, mimo że siła broni jest duża, to niestety obrona w zwarciu je bardzo szybko by zniszczyła, więc to nie ma po prostu większego sensu. Przejdźmy w takim razie do ataku, no bo tak jak mówię, omówiliśmy tutaj jednostki, to teraz zobaczmy, jak wygląda walka w praktyce nimi. No pierwsze, co powinniśmy wykorzystać, no to te jednostki właśnie tutaj piechoty z tarczami. Krwiopuszcze, tak jak mówiłem, no tutaj mamy łuczników, więc łucznicy szybko by nam wystrzelali te jednostki. Plus jest taki, że mamy Skarbranda, więc Skarbrandem możemy wiele ogarnąć. Mamy też właśnie naszego Karanaka, który może sobie przyzwać ogary, więc ogary są znakomite do niszczenia piechoty, jeśli to nie jest piechota z halabardą z włóczniami, ale jest właśnie znakomita do niszczenia przeciwnika i sama w sobie zrobi tutaj po prostu jedną wielką ścieżkę. Pamiętajcie też, że jeśli chodzi o akurat o Karanaka, on ma dobre itemy, dobre umiejętności w technologii, tej umiejętnościach, może nie w technologii, więc jest potężny. No tu widzicie, łucznicy mają słabą tą tarczę, więc nasi tutaj mają słabą tarczę, grasanci, więc ci łucznicy od elfów, troszkę ich tutaj cisną. Mimo, że nie mają jakiegoś specjalnego przebicia pancerza, ale robią z nimi tutaj problem. Powinniśmy też właśnie tutaj Karanaka wysłać i szarżować trochę w nich, żeby poprzesuwać. Skarbrandem fajnie byłoby w tych łuczników się wbić i na ich agrować na siebie. Opuszczonych możemy też tutaj starać się ogarnąć. Możemy zrobić coś tego typu. Niech sobie atakują. Proszę bardzo, chłopaki też atakować. Skarbrand się tutaj łatwo przebije. Skarbrand nie ma tutaj żadnego problemu z czyszczeniem. Ważne jest to właśnie, że go szybko mogą zastrzelić, bo to jest demon, nie ma dużo pancerza magicznego, więc możemy tutaj go trochę rozpędzić. Tu możemy wysłać wsparcie. No tak jak mówię, oni do frontalnego tak nie za bardzo. Tu możemy bohaterów puścić. Tu możemy sobie przyzwać nasze ogary. Tu możemy wykorzystać właśnie tą furię. No i wtedy oni się muszą na nas rzucić, więc to jest dobre. Jeśli chodzi o ogary, one znakomicie sobie poradzą właśnie z łucznikami. Proszę bardzo. Możecie też zobaczyć, jak tu ogary zjadają. Choć ogary będziemy wykorzystywać, one są bardzo ładne. Tu mamy naszego, gdzie jest nasz Karanak. Tutaj, proszę bardzo. Już całe. Proszę bardzo. Urwane wszystko.
Tu mamy opuszczonych, zobaczcie sobie jak tutaj walczą chłopaki, choć bardziej to tak się... Bardziej to nie wiem co oni robią. Starają się walczyć, ale tu gościu chodzi jeden bez głowy. Może tutaj bardziej walczą. Oni takie trochę dziwne mają te hitboxy. Ale przyleciała nasza ekipa. Ci z wielkimi mieczami to tutaj robią spokojnie z nimi sieczkę, tym bardziej, że to są włócznie, więc mamy znakomicie. I wtedy rzucamy sobie bonus na nasze jednostki, zwiększamy sobie atak zwarciu. Proszę bardzo. Choć coś tutaj nie zwiększyło. Aha, nie na tą jednostkę rzuciłem, dobra. No grasanci to wiecie, grasanci standardowo. Nie ma tutaj jakichś za specjalnych różnic w atakach. Już jedni grasanci to nawet uciekli. No, bohaterowie, tak jak mówiłem, ten bohater jest bardzo mocny pod względem ataków, ale jest bardzo mięciutki, więc on szybko gdzieś tam pada. Ten na przykład się leje, gdzieś go tam dziubają, ale on ma tyle pancerza, że on jest w stanie ogarnąć wszystko. No i tak jak mówiłem, do wykańczania lordów też fajnie właśnie się ten bohater sprawdza, Karanak. No i co, idziemy w takim razie dalej, nie ma co marnować czasu, idźmy dalej. Przechodzimy do kolejnych jednostek piechoty, a tu już mamy takie jednostki piechoty, którymi w większości się gra przez całą grę. Z pierwszej jednostki, której to omówimy, to może wybierzemy sobie Wojowników Chaosu Khorna. Wojowników Chaosu, no to oczywiście są Khorna, Zinchowi, Nurglowi, no jest tego po prostu dużo. Standardowo najważniejsze rzeczy to są takie, że wojownicy chaosu mają tarczę, mamy bardzo dużo pancerza, dzięki tej obronie magicznej jesteśmy jeszcze w stanie więcej zdziałać tą piechotą. Jest ona bardzo twarda, dobre statystyki obrony w zwarciu, ataku zwarciu, dyscypliny i pancerza. To są najważniejsze rzeczy, choć siła broni też jest nie najgorsza. Jeśli chodzi pod automat robienie armii, no to oni się sprawdzają najlepiej. Nie ma prawie lepszej jednostki na samym początku jak to. No w sumie na początku samym nawet nie ma. W późniejszym etapie jedynie wybrańcy Khorna są mocniejsi, o których też zaraz omówimy. Jednostki są stworzone do trzymania flanki, trzymania po prostu pozycji i tak naprawdę zatrzymaniu wroga i wykorzystaniu innych jednostek do flankowania i zniszczenia wroga. Ta jednostka jest w stanie bardzo dużo wytrzymać. Najważniejsze co, no to jedynie ostrzał wychodzi na nich słabo, ale to jest jednostka, którą zawsze puszczamy na początek na ataku. Wojownicy chaosu Khorna z halabardami. No, różnica jest taka, no że oczywiście chłopaki posiadają tutaj halabardy. I z tych najważniejszych rzeczy odnośnie halabardy jest to jednostka przeciw potworom, kawalerii i do tego sprawdzają się najlepiej. Do walki z inną piechotą też możemy ich tam wykorzystać, jeśli tam piechota nie jest jakaś wybitnie mocna, ale mają oni oczywiście bonusy przeciw dużym przeciwnikom 19 nawet, więc to jest naprawdę sporo, to jest bardzo dużo. Statystyki, jeśli chodzi o pancerz, dyscyplina to samo. Atak zwarciu, obrona zwarciu delikatnie się różni między właśnie wojownikami zwykłymi chaosu. No bo to jest jednostka, która bardziej powinna gdzieś tam trzymać pozycję. Mamy też oczywiście obronę przed szarżą, ale nie mamy oczywiście świetnej obrony przed szarżą. To jest trochę słabe, no ale mimo wszystko zawsze to mamy, więc lepiej się to sprawdzi taka jednostka na kawalerię i potwory niż zwykli wojownicy chaosu, bo oni są po prostu tylko twardzi, a to nam nie zawsze tylko wystarczy. Przechodzimy dalej do wojowników chaosu z podwójnymi broniami, czyli oczywiście dwa topory, tak jak mieliśmy w wersji grasantów, no to mamy tak samo w wersji właśnie wojowników chaosu. Widzicie, jacy są wściekli, trochę berki ubrane grubiej od norskiej. Najważniejsze zastosowanie tych jednostek jest to mega potężna jednostka przeciwpiechotna. W umiejętnościach ma bazowe rzeczy z znaku Khorna, ale siła broni jest ogromna. Premia przeciw piechocie mogłaby być większa, takie 10-15 moim zdaniem byłoby jeszcze spoko. Mimo że i tak są bardzo potężni, ale można zawsze podrasować. Możliwe, że przy Khornie będą zmiany w jednostkach, więc zobaczymy jak to będzie przy kolejnym DLC.
Pancerz na pewno na plus, dyscyplina na plus, a akurat przy jednostkach Korna, przy wojownikach chaosu te statystyki są prawie identyczne, różnice są delikatne w obronę zwarciu, atak zwarciu i tutaj akurat jest ważne, że mamy większą o wiele premię do szarży niż w halabardach, więc to jest jednostka, która najlepiej może nacierać, ale ta jednostka też może spokojnie frontalnie walczyć z inną piechotą, najlepiej się sprawdzają na piechotę, do innych zastosowań tak średnio. Jest to oczywiście też bardzo wolna jednostka, więc nie zawsze możemy gdzieś tam gonić przeciwnika tymi jednostkami. Do gonienia przeciwnika mamy inne jednostki, więc przejdźmy w takim razie dalej. No, tutaj są jednostki, które mi się mega dobrze podobają. Plus jest taki, że są potężne, jeśli sami wykorzystujemy je. Jeśli chodzi o automat, no to tam już wygląda niestety sytuacja dużo gorzej, no bo akurat wzniosłe kropuszcze mają ten problem, że pancerza jest bardzo mało. Mamy tą obronę zwarciu, znaczy odporność fizyczną, odporność magiczną, ale niestety pancerz jest bardzo ważny dla automatu. Z takich najważniejszych rzeczy bardzo duże przebicie pancerza, premię przeciwko piechocie posiadamy i ważne jest to piekielne ostrze. Jeśli ta jednostka zabije więcej niż 80 jednostek, no to oczywiście dostajemy 20% do obrażeń zwykłych, czyli siły broni i obrażeń przebijających. To jest ważne, bo te jednostki ogólnie są stworzone tylko do mordowania piechoty, więc jeśli mamy przeciwnika, który ma dużo tej piechoty, no to ta jednostka może wykręcić nawet po 600-700 zabójstw bez żadnego po prostu problemu. Tylko ważne jest to, że ta jednostka nienawidzi strzelców, nienawidzi artylerii, jest po prostu dosyć miękka, ale obrażenia zadają ogromne, więc unikamy strzelców, unikamy takiej kawalerii, jeśli chodzi o tereny płaskie. Jeśli kawaleria miałaby wjechać na górkę, to spokojnie możecie ich dać na przodzie, poradzą sobie z nimi bez żadnego problemu. Kolejna jednostka to już mamy takie bardzo twarde jednostki, są to wybrańcy Korna, którzy też mają tarczę i mają w tej tarczy 60 aż bloku. No 60 bloku to jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o obronę zwarciu 55, siła broni też jest nie najgorsza, atak zwarciu, płonące ataki. No bardzo wolna jednostka, ale bardzo twarda. Najtwardsza jednostka, którą możemy zrekrutować u Korna. Nimi możecie wytrzymać naprawdę długo. Czasem nawet te jednostki wytrzymują dłużej niż krasnoludy, a krasnoludy po pierwsze są uparte, a po drugie krasnoludy są mimo wszystko bardzo twarde. Więc to jest dobra jednostka właśnie, żeby zrobić taką kontrę na krasnoludy. Jednostkę wykorzystujemy po prostu do przetrzymywania pozycji i do walki z piechotą. Nic więcej nie możemy zrobić z tą jednostką. Wybrańcy Korna z podwójną bronią. To są jednostki z najwyższych tierów z podwójną bronią, z bardzo dużymi obrażeniami. Aż 69. No i tutaj premia do właśnie przeciwko piechocie już mamy 10, więc są to naprawdę ogromne obrażenia, ogromny pancerz i dyscyplina. Obrona zwarcia, tak zwarciu fajnie wybalansowane, bo prawie po 50, więc to są mega potężne jednostki, najlepsze do walki z piechotą. Mogą też te jednostki się dobrze sprawdzić do na przykład wybicia, nie wiem, kawalerii, jeśli ją oczywiście zatrzymacie. Może do hamowania kawalerii nie bardzo, ale jak już kawaleria się zatrzyma, znakomicie szybko ściągną tą kawalerię. Do zabicia też bohatera, lorda. Do potworów może troszkę ciężko, to już lepiej jakieś halabardy wykorzystać, ale tak to jednostka znakomita. Mamy oczywiście tutaj Walkię, no bo Walkia tutaj należy do nich jakby nie patrzeć. Walkia jest lordem z wojowników chaosu, ale jakby nie patrzeć z kornowego, powiedzmy, zastępu. No widzicie, jaka jest tutaj wściekła. Sama Walkia ma bardzo dużo różnych bonusów. Nie wiem, czy mi to znika. Ach. Coś tu się zadziało. No walka sama w sobie magiczna, ataki, płonące ataki. Mamy tarczę tą słabszej jakości. Ona jest bardziej pod potwory, pod jakieś demony, takie duże jednostki, bo do tego ma po prostu skuteczność przeciw właśnie dużym wrogom, czyli do tego ma bonusy. Bardzo dobre przebicie pancerza. Prędkość jest tutaj dużym atutem. I również jej dwa zaklęcia, które mamy, czyli demoniczną tarczę, czyli przez 13 sekund staje się niewrażliwa na obrażenia, więc to jest naprawdę potężne. I jeszcze jest włócznia Szlapnir. No zadaje tutaj bardzo ładne obrażenia, jest to wiatr. Prędkość ruchu jest
80 metrów, czyli na 80 metrów zadajecie obrażenia, 50% przebicia pancerza, magiczne ataki, płonące ataki, no i 60 obrażeń. Jeśli to użyjecie bardzo dobrze, jesteście w stanie wykruszyć parę oddziałów, tak sądzę 4-5 oddziałów piechoty spokojnie. Więc to jest ważne i zastosujmy to wszystko w takim razie w praktyce. Jeśli chodzi o wysłanie jednostki, tak zawsze wysyłamy te jednostki do przodu, które mają, no, tarcze, mają dużo pancerza i do tego są stworzone, więc wybrańcy Khorna spokojnie, wojownicy chaosu standardowo również, halabardy możemy gdzieś tam trzymać z tyłu. Wojownicy chaosu z podwójną bronią to są jednostki, którym za specjalnie aż tak nie zależy. Gdybyśmy przeciwko mieli jakichś dużo mocniejszych strzelców, to wtedy dla nas to robi różnicę. Jeśli chodzi o walkę, możecie walkę wysyłać na początek, bo jest po prostu włączy sobie atrybat nietykalności i w sumie ma wywalone na wszystkich, więc to jest ważne u walki. Uważajcie zawsze na te wzniosłe kropusze, czy tam standardowe, bo strzelcy zmiażdżą ich w momencie. No zobaczcie sobie, no tutaj te parę oddziałów do nas strzela i jakoś wybrańcy nie są za specjalnie tutaj wzruszeni tym wszystkim. Walką warto w sobie właśnie podpalać te bonusy do obrony. Walkę to będzie mieć ciężko z tego względu, że no jakby nie patrzeć... No mamy tutaj dużo halabard u przeciwnika, ale można też wykorzystać zawsze tą włócznię od niej, tym bardziej, że 2 razy możemy wykorzystywać tą włócznię. Więc to wprowadzi na przykład takie zamieszanie u wroga. No dobra, jedziemy tutaj z nimi. Jeśli chodzi o walkę, no to są standardowi wojownicy chaosu, więc... Pokazanie walki jest takie samo. Tu nam się na przykład bardzo ładnie komputer ustawia. Tu mamy też wojowników chaosów standardowych. No oni mają animacje te same, bo no tutaj się niczym to nie różni. Tu byśmy mogli nawet puścić tych wojowników. No przepuszcze będą mieli tutaj naprawdę bardzo fajnie. Z tego względu, że no jest tutaj dużo halabard, więc i oni się tam raczej tym nie przejmują. Zobaczcie sobie, jak użyć na przykład tego wiatru. Ważne jest to, żeby po swoich jednostkach nie przejechać. 80 metrów to jest naprawdę sporo i możliwe, że tutaj sobie przejedziemy. A nawet nie najgorzej to wyszło. Tutaj już popełniłem błąd, bo nam krwipuszcze zaczną... No wystrzelają ich po prostu. No widzicie, 3 oddziały dosyć mocne tutaj biją wybrańców i no... Zaczynają gdzieś tam delikatnie spadać, no ale do takiej walki nie powinniśmy jakby dopuszczać. Armiami Khorna trzeba dosyć dobrze myśleć, co się po prostu robi. No bo inaczej dużo tracicie, a po co po prostu tracić, tak? Zastosujmy tutaj. Właśnie możemy sobie zobaczyć, jak kropuszcze walczą, bo bardziej tu chodzi o pokazanie tych też animacji. Ale oni walczą standardowo jak tamci, ale mi się bardzo podobają, że mają takie właśnie ogniste te miecze. Oczywiście krzepuszcze też możecie wykorzystać właśnie, żeby szybciej łuczników do nich się dobierać. Z tego względu, że to jest też szybsza piechota. O wiele niż pozostałe. Tutaj się widzę pomieszało, bo też powinniśmy od razu odpalić sobie właśnie to. I wyłapywać tych łuczników, bo u przeciwnika jest bardzo dużo tych łuczników. Może to zmienię, żeby tak się z nimi się tak nie gonić. Walka na przykład jest bardzo słaba przeciwko właśnie włóczniom, więc pamiętajcie, żeby na nią uważać. Tu gdzieś jeszcze mieliśmy halabardy, ale animacja chyba halabard nie jest jakaś za specjalnie... Choć ładnie wygląda to jednak bicie halabardą. Nie no, spoko, spoko. Tutaj oczywiście już możemy flankować, możemy gdzieś tam zatrzymywać tego przeciwnika, tylko że to działa na lorda. A tu lorda w sumie nawet nie ma po co zatrzymywać. Choć nie, to jest niezłomność dla naszej jednostki. Dobra, pomyliłem z tym kolejnym. Karanakiem się tu pomyliło. No jeśli chodzi chyba o pokazanie animacji, to tyle. No wojownicy chaosu mają takie same te animacje. Ci z 2 toporami to mają bardzo podobne do właśnie grasantów standardowych.
No to w takim razie idziemy dalej. Przejdźmy w takim razie do kolejnych jednostek. Kolejnymi jednostkami mamy tutaj kawalerię. Kawaleria, oczywiście jeszcze rydwany, więc tych jednostek troszkę mamy. Zacznijmy może na początek od rydwanów, bo mamy tylko dwa rodzaje. Pierwsze rydwany, no to są standardowo rydwany chaosu, tylko po prostu Khorna. Czym one się różnią od standardowych rydwanów? Różnią się tym, że mają odporność na magię, czyli znak Khorna daje im po prostu odporność na magię, zwiększony pancerz, no i oczywiście szał. Ja mówiłem, że właśnie rydwany chaosu ostatnio na Slaneshu są takie sobie, tam większego szału nie ma. Na pewno plusem jest pancerz i premia do szarży. I premia oczywiście przeciw piechocie, bo premia przeciw piechocie 18 to jest nawet, bym powiedział, nie najgorsza. Z takich ważnych rzeczy jest to jednostka całkowicie przeciwpiechotna i rydwanami zawsze musicie operować. To nie jest tak, że rydwany same w sobie są w stanie dużo zrobić. Jeśli zostawicie same sobie, często jest tak, że te rydwany się po prostu szybko rozsypią. Kolejne rydwany mamy tutaj z bestią. Nie mamy koni, mamy bestie. Czyli rydwany z rogatymi bestiami. No, dziwne, że z bestiami, jak jest w sumie jedna bestia. No, ale chodzi tu pewnie o to, że jednak są 4 rydwany w oddziale. Jeśli chodzi o te rydwany, mamy tutaj więcej pancerza, ale mamy też te rydwany dużo wolniejsze. I premia do szarży jest taka sobie. Więc jak dla mnie, ogólnie rydwany na Skarbrandzie, ogólnie na Khornie są takie sobie. Warto to wykorzystać, żeby na przykład wjechać w strzelców. Do tego naprawdę spoko się sprawdzają i ewentualnie wjechać w piechotę z flanki. To ok, ale takich większych cudów na tym nie wykręcicie jak dla mnie. No trzeba by naprawdę dużo kombinować. A gdy gramy Khornem, no to nie ma czasu czasem na te kombinowanie, więc jak dla mnie są akurat zbędnymi jednostkami. Przejdźmy w takim razie do rycerzy chaosu Khorna. Rycerze chaosu, no standardowe jak to rycerze chaosu, mamy jednych z toporami i tarczami, a kolejnych mamy po prostu z piką, z kopiami, tak? Najważniejsze rzeczy, które tutaj mamy, mają oczywiście też znak, więc mamy dalej odporność, szał, zwiększony pancerz, mamy też tarczę. Rycerze chaosu standardowi najlepiej się sprawdzają na piechotę, są jednostką przeciwpiechotną, nie mają takich dodatkowych atrybutów, a do jakby przy piechoty, ale do tego się po prostu sprawdzają najlepiej. Możemy ich puścić na piechotę i zostawić i sobie tam chłopaki poradzą. Jeśli chodzi o rycerzy chaosu z kopiami, tutaj mamy zdecydowanie mniej obrony zwarciu, więc to jest jednostka, która też jest na piechotę, ale nią powinniśmy szarżować, zawracać i znowu szarżować. To są takie z ważniejszych rzeczy, różnic. No wojowników chaosu troszkę już omawialiśmy, więc tutaj nie ma naprawdę większych różnic. Jedynie to, że mamy różnicę znaków, że mamy znak Zincha, mamy znak Khorna, znak Nurgla i na tym po prostu są największe zmiany. Mamy jeszcze tutaj miażdżycieli krwi. No miażdżyciele krwi jest mega dobrą jednostką, z tego względu, że jest w miarę szybką, no 62 nie jest powiedzmy jakaś mega wolna, tym bardziej, że jest opancerzona, bo mamy tutaj 100 pancerza, mamy mega duże przebicie pancerza, szarża jest nie najgorsza, premia przeciwko piechocie jeszcze 18, więc wykręcimy tutaj mega mocne statystyki. Jeśli tą jednostkę puszczacie na automacie, to też zobaczycie, że są bardzo ogromne straty. I mamy tutaj, pamiętajcie, piekielne ostrze, no bo to są wzniośli krwiopuszcze na tak naprawdę bestiach. Mamy też odporność fizyczną, odporność na magię. Najważniejsze jest to, że to są demony, więc musicie uważać na dyscyplinę, żeby za szybko im ta dyscyplina nie zjechała, bo się szybko po prostu skruszą. I mamy jeszcze miażdżycieli czaszek. Jeśli chodzi o jeszcze miażdżyciele krwi, no to jest całkowicie przeciwpiechotna. Na piechocie najlepiej się po prostu sprawdzają. Jeśli chodzi o miażdżycieli czaszek Khorna, no to to jest jednostka stworzona pod potwory, no najlepiej pod potwory. Na kawalerię przeciwnika, jeśli też mają na przykład ogrowa kawaleria, nie wiem, kawaleria, też po prostu na kawalerię i na potwory możemy tak to zostawić. Jest to jednostka, która jeszcze posiada tarczę, nie tą najlepszą, ale mimo wszystko 30% obrony warto mieć. No 130 pancerza, premia do szarży jest znakomita, bonusy mamy tutaj potężne,
Jest to po prostu miażdżąca kawaleria i szczerze powiedziawszy znakomicie ona się sprawdza, więc wykorzystajmy ich do ataku. No wysłanie tak naprawdę tej kawalerii na początku, no jest to po prostu jedna z największych głupot. Rydwany powinny tak naprawdę objeżdżać przeciwnika z tego względu, że one nie mają takiego impetu uderzenia, nie ma tam tej szarży aż takiej ogromnej. Choć tu widzę jakieś bonusiki mi jeszcze wchodzą ze szału, więc tu coś by można więcej podziałać. Te jednostki poleciały pierwsze, bo też mają tarczę, więc dłużej wytrzymają. Możemy tutaj zobaczyć, jak wygląda zastosowanie, a czy może bardziej taki atak tej kawalerii. No oni mają dobrą szarżę, więc tutaj są w stanie nawet trochę się przebić przez niektóre jednostki. I zadają też od razu duże obrażenia, więc to jest ważne. No rydwanami możemy się tutaj wbić, ale tak jak mówię, większego szału tutaj nie zrobicie. Możemy tu puścić spela, żeby się trochę ogarnęli. No rydwany, tak jak mówię, one tutaj wiele nie wykręcą, bo tu jest akurat są piki. Jedynie te z bestiami mogą więcej coś zrobić. Możemy tutaj puścić, bo oni są przeciwpiechotni. Tylko że tu mamy też habardy, włócznie, więc tu średnio się to przebije. Ale jakbyśmy to puścili na zwykłe jednostki, to już dużo lepiej się sprawdza. Choć zobaczcie, że te piki dostały naprawdę ogromne obrażenia, bo wbiliśmy też w nich z boku. Więc to jest ważne. Możemy teraz sobie zwiększyć jeszcze obrażenia. I patrzcie w to. No, mamy 64 ataku zwarciu, no jest to po prostu miażdżące. Kawaleria, mimo wszystko, też sobie poradziła. To są włócznie takie, wiecie, najsłabsze, więc to też jednak inaczej. Te potworki sobie fajnie radzą. Ładne też są te ataki, jak wykonują. Proszę bardzo, jak się ładnie krywleje. Nawet mogliśmy zostawić, powiem wam szczerze, te bestiowe i dobrze sobie radzą. Fajne bonusy tutaj wchodzą. Co tutaj jeszcze możemy... No tu widzieliśmy, jak te włócznie, no, potworki też zjadają pięknie. Ataki wchodzą. No to są jednostki z wysokich tierów, więc oni sobie tam radzą bez problemu z przeciwnikiem. A, bo tu mamy lorda chyba, tak. Nawet z lordem sobie tutaj chłopaki zaczęli radzić. Wydaje mi się, że to tyle z animacji, bo tak jak mówię, to animacje są bardzo podobne, bo te jednostki są podobne. Możemy sobie jeszcze tutaj wlecieć w tych, na takie zakończenie. Oj, biedaki. No i lecimy w takim razie dalej. Przechodzimy w takim razie do zwierząt bojowych potworów, więc może zacznijmy od zwierząt bojowych. Jeśli chodzi o zwierzęta bojowe, no są standardowe ogary chaosu, tylko oczywiście kornowe, czyli mają odporność na magię, mamy tutaj odporność na ostrzał. Z najważniejszych rzeczy to jest na pewno szał i straż przednia, dobra prędkość, jest to jednostka, która znakomicie pokonuje strzelców, artylerię i wjeżdża na plecy przeciwnikowi, jeśli chodzi o piechotę. Do frontalnych ataków w ogóle się ta jednostka nie nadaje, więc do tego oczywiście tego nie stosujemy. Jeśli chodzi o wygląd, wyglądają dobrze, tak akurat pod stronę Korna. Kolejne mamy tutaj Furię Chaosu. Furie Chaosu kornowe mają oczywiście odporność na magię, straż przednią, szał, odporność fizyczną, magiczne ataki, prędkość jest ogromna. Jest to jednostka na tej samej zasadzie co ogary chaosu, czyli wykorzystujemy ich do ataku na strzelców, artylerię i na atak na flankę przeciwnika. Na pewno frontalny atak nie, więc to jest z takich ważnych rzeczy. Kolejne mamy krwawe ogary Korna. To są takie jak Karanarak, to już takie mocniejsze, bym powiedział, fajniejsze, już takie bardziej smocze. Tutaj mamy większe statystyki szarży, siły broni, pancerza, dyscypliny. No, moim zdaniem takie już fajne naprawdę jednostki. Straż też przednia, odporność fizyczna, odporność magiczna. No, pamiętajcie, że straż przednia to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy, bo sobie ustawiamy sobie jednostki tutaj ładnie, możemy jeszcze schować je w krzakach.
żeby komputer na przykład nie wiedział, że one tutaj są. Również możemy zrobić tu to samo. Ustawmy sobie ich tutaj. Znaczy tu jest trochę, o, tu jest bardziej gęściutko. Idziemy w takim razie dalej. No jeśli chodzi o jeszcze krwawe ogary, z takich ważnych rzeczy możecie spróbować frontalnego ataku na słabsze jednostki piechoty, ale na takie mocniejsze, no to zdecydowanie nie. Przejdźmy w takim razie do kolejnych jednostek. Są to nasze piękne pomiociki, no słodziaki. Jeśli chodzi o słodziaki, no pomioty ogólnie są przeciwpiechotne. Mają niezłomność, tutaj mam jeszcze szał, ogniste ataki, odporność na magię to jest dobra rzecz dla nich, tak bym powiedział pół na pół, bo magia najwięcej rani jednostki, których jest jakby w oddziale najwięcej jednostek, takie po 80, 100, 120 jednostek, to wtedy ta magia najbardziej na nich działa, a takie pomiociki to i tak magia za specjalnie nie działa, bardziej strzelcy mogą tutaj obić mocno te jednostki, więc te jednostki powinny być jako takie wsparcie, albo już mamy zneutralizowanych strzelców i wtedy też możemy wykorzystać te jednostki na front, ale to jest całkowicie jednostka przeciwpiechotna. Choć na zatrzymanie kawalerii, pokonanie kawalerii też sobie dobrze poradzą, chyba że kawaleria ma tutaj wskaźniki przeciw dużym jednostkom, potworom, no to wtedy musimy bardzo uważać. Mamy jeszcze kaplicę wojny. Jeśli chodzi o kaplicę wojny u Khorna, no tutaj zwiększamy tak naprawdę swoje obrażenia. To jest ważne, że kaplica zwiększa obrażenia. No to nie jest dziwne, bo u Khorna wszystko jest ważne właśnie odnośnie obrażeń. Mamy też zwiększenie dyscypliny, czyli standardowo. Im więcej jednostek zabijemy w pobliżu, tym zwiększa się siła broni. To jest dobre, ale na przykład najlepszą moim zdaniem kaplicą jest Nurglowa, bo ona leczy, ewentualnie Slaneshowa, bo zadaje ogromne obrażenia. Jak dla mnie to są dwie najlepsze kaplice, a Zinchowa czy tam kaplica wojny Khorna to moim zdaniem takie pół na pół. Można to fajnie wykorzystać do takiej długiej walki, ale tak jak dla mnie to tam powiedział u Khorna rzadko kiedy walki trwają długo, bo jednostki są po prostu potężne jak nie wiem. Idźmy dalej. Mamy minotaury, czyli zaciągnięto zwierzoludzi. Minotaury mają oczywiście łaknienie krwi, czyli zwiększenie szarży, ataku, zwarcie obrażeń. Jakbyśmy jeszcze to połączyli z kaplicą, możemy wykręcić naprawdę bardzo ładne obrażenia. Pierwsze minotaury to są minotaury, które sprawdzają się najlepiej na piechotę. No minotaury mają bardzo dobrą szarżę, więc to jest najważniejsze u minotaurów. Warto takie oczywiście posiadać w armii. Mamy też bonus do walki przeciw piechocie 18. No moim zdaniem spoko, bardzo duże też przebicie pancerza, więc taka mocniejsza piechota zostaje wręcz zniszczona przez takie minotaury. I mamy też minotaury z wielką bronią, czyli takie zastosowanie przeciwko potworom, dużym jednostkom. No wyglądają bardzo dobrze te minotaury i też bardzo dobre obrażenia zadają, ładne przebicie pancerza. Również mamy łaknienie krwi, mamy szał, odporność na magię. No są to jednostki naprawdę wysokich lotów. Używamy akurat minotaury z wielką bronią na potwory, kawalerię, na piechotę. Też można użyć, ale unikamy zdecydowanie piechoty z halabardami. Tak samo w przypadku standardowych minotaurów, bo potwory jednak nie lubią halabard, włóczni, pik. No na to trzeba zdecydowanie uważać. Mamy jeszcze miażdżycieli dusz. No, miażdżyciele dusz są tak naprawdę czy to u Zincha, u Nurgla, Slanesha. No są zawsze, tylko są różnice u nich. Tutaj mamy taką różnicę, że mamy mega mocną siłę pocisków, mały zasięg, ale też mamy dobrą siłę broni, magiczne ataki, ładny pancerz. Jest to jednostka taka pół na pół. Ona oczywiście ma też strzał w ruchu z takich ważniejszych rzeczy. No i standardowa obrona, znaczy odporność fizyczna, odporność na magię, jest to demon, więc unikamy szybkiego spadku dyscypliny, bo inaczej zacznie nam się sypać. Jednostka sama w sobie wygląda, bym powiedział, dobrze. Naprawdę wygląda dobrze. Widać taka machinowa połączona z jakimiś flaczkami. Tutaj mamy nawet te flaczki ładnie ponaciągane. Jednostka sprawdza się, szczerze powiedziawszy, na każdą jednostkę. No jedynie co to włócznie, halabardy jakieś mocne to trzeba unikać, bo bardzo szybko mogą zginąć. Choć mają też dobrą, bym powiedział, szarżę, więc te 50 szarży zawsze robi robotę. Zawsze możemy jakoś też wzmacniać te jednostki technologią, perkami zwykłymi u bohatera, więc jest dużo możliwości.
Tutaj mamy jednostkę przeciw dużym jednostkom. No taki Skarbrand, tylko to bym powiedział chyba mniejszy. Krwiopijca jest dobrą jednostką z wielu powodów. Chociażby dlatego, że jest mobilną jednostką, czyli latającą. Skuteczność przeciw dużym wrogom to jest przydatne, bo u Khorna mamy tak naprawdę 3 czy 4 jednostki, które mają tylko skuteczność przeciw dużym wrogom. A z piechotą na przykład standardową, z kawalerią, to jednostki Khorna sobie radzą bez żadnego problemu. Więc tutaj na pewno też dużym plusem jest bonusy, które tutaj posiadamy. A z takich najważniejszych to jest jeszcze premia przeciw dużym wrogom 30, ogromne przebicie pancerza, mamy magiczne ataki, płonące ataki, no i te przebicie pancerza robi naprawdę robotę, bo 360 to jest sporo. I też mamy dużo bonusów dla tych jednostek, więc warto te jednostki po prostu rekrutować. W takim razie pokażmy, jak tutaj wygląda walka może tymi jednostkami, bo to też jest ważne. Minotaurami możemy też tutaj trochę poszaleć. Możemy sobie ustawić te jednostki. Nie mamy jednostek, jak wiecie, na razie mega dystansowych, więc tutaj nie poszalejemy aż tak. Ale możemy zrobić tak, że wyłączymy sobie to. Zaznaczymy sobie już targetowo jednostki, którymi chcemy gdzieś tam zaatakować konkretne jednostki. Minotaury mogą sobie też tutaj powbijać, proszę bardzo. No na włócznie może nie. Na włócznie może to wyślemy. Okej, możemy tutaj jedno wysłać. Wszystkie jednostki gdzieś tam ruszyły. Możemy tu wysłać jednostki. Harpie jeszcze mamy. Harpie to może na strzelców się niech tutaj zabawią z nimi. Już nasze kwepuszcze tutaj lecą pięknie. O, tu chłopaki strzelają. No piękne są te ataki. No i są w stanie naprawdę dużo zrobić, bo mają takie obrażenia ogromne, nawet włócznie widzicie, że sobie radzą z nimi dobrze. Tu mamy minotaury. Tu lecą jeszcze chłopaki, żeby bufować. No minotaury szybko zrobią kile, więc tu nie ma żadnego problemu. Tu mamy harpie, które wykończyły właśnie strzelców w momencie. No i właśnie do tego się wykorzystuje harpie, żeby wykorzystać wszystko jak się tylko da. Tu możemy na plecy wjechać właśnie ogarami, bo ogary tak powinny się stosować, że powinny wjeżdżać na plecy przeciwnikowi. Bo wtedy sprawdzają się najlepiej. Co my tu jeszcze możemy pokazać fajnego? A tu takie standardowe ogary, to one się tu rozsypią z tego względu, że jednak rzuciliśmy je na halabardy. No to szczerze powiedziawszy, no nie mają takich specjalnej szansy. Choć ten chłopak może tutaj im trochę pomóc, bo zadaje ogromne obrażenia. Jeszcze tutaj kaplica, tu jeszcze strzelił. No, poradzą sobie tutaj. Jeszcze wzmocnimy i będzie dobrze. A jedne minotaury nam tutaj zostały, to niech też sobie ruszą. Proszę bardzo, minotaury nawet piki halabardy przejęli na twarz i sobie poradzili. A to jest ważne, że ta właśnie ich szarża jest w miarę dobra, tylko tutaj aż tak się mega nie rozpędzili. Ale te demony są mega potężne. Sporo też jednak życia posiadają, bo 8000 przy takim potężnym demonie z tymi obrażeniami to jest naprawdę dużo. Więc cóż, zostało nam tylko przejść dalej i omówić kolejne jednostki. A zostały nam regimenty i zostały nam machiny wojenne. Idźmy w takim razie dalej. Przechodzimy do regimentów i artylerii, machin wojennych i tutaj jeszcze grasantów jednych mamy. Jeśli chodzi o tak naprawdę regimenty, mamy tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7 regimentów. Jest to dużo, niedużo. No tak naprawdę Khorn nie ma aż tak dużej ilości jednostek co niektóre frakcje, więc też nie ma z czego wyciągać. Choć można by tak naprawdę zrobić unikatowe jakieś jednostki i mam nadzieję, że oczywiście też dostaną przy kolejnym właśnie DLC. Mamy berserkerów, berserkowie sprawdzają się najlepiej na piechotę. Ogromne obrażenia, mały pancerz, więc strzelców unikamy, wysyłamy tylko na piechotę. Berserkowie też mają wzmocnienie odporności fizycznej i to na długo i bardzo duże bonusy możemy tutaj otrzymać. Mają też furię, strzałem, więc to są jednostki, które niszczą każdą piechotę, niezależnie jak jest mocna, a jak się jeszcze rozkręcą,
czyli dłużej będą walczyć, to już w ogóle stają się prawie nieśmiertelną jednostką do zabijania piechoty. Krwiopłuszcze tak samo jest mocną jednostką, jeśli chodzi o regiment, ma też więcej pancerza niż standardowa, więc to jest na przykład największa zaleta od nich. Mamy tutaj zmienione chyba te ostrze, bo dostajemy jeszcze atak zwarciu plus 5 i potrzebujemy tylko zabitych 40 jednostek, a nie 80, więc to też jest moim zdaniem ważne. Statystyki są troszkę podkręcone, wyglądają troszkę lepiej te jednostki, widzę, że mają chyba takie ciuszki bardziej dorobione, właśnie trochę armora więcej. No, jednostka jak dla mnie mega spoko, fajnie to wygląda. Tutaj mamy też maski pozmieniane, no wyglądowo troszkę są jednak te jednostki zmienione. Statystykami, jeśli chodzi akurat o miażdżycieli krwikorna, no tutaj statystyki nie są jakieś wybitnie zwiększone. Jedynie co mamy chyba podczas popielenia tego, jak dobrze mi się wydaje, nie posiadały standardowej jednostki. No i w sumie to by było tyle. Jeśli chodzi o tych rycerzy, no ci rycerze zarąbiście wyglądają w takich ciemniejszych armorach. No jest to kolejna jednostka przeciwpiechotna, a pamiętajcie, że standardowe mierzycieli czaszek, oni byli z włóczniami, więc byli na potwory. No szkoda, że nie zrobili też tej jakby wersji na potwory, bo mogłaby się oczywiście przydać. Tutaj też widzę, że mamy dodatkową morderczą szarżę, którą możemy jakby użyć. Więc, a nie, jednostka szarżuje, działa gdy, gdy walczy w tym. Czy możemy szarżować i zadawać naprawdę wtedy fajny atak. I znowu, gdy walczy, to się odnawia, więc znowu możemy szarżować. No to wykonanie spoko. Jeśli chodzi o wygląd jednostek, no wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Piekielne jednostki są zawsze fajne. Jeśli chodzi o kolejny regiment, przechodzimy do ogarów. No w ogarach widzę, że tutaj się dużo nie pozmieniało. Mamy jeszcze odporność na truciznę w kontakcie i posokożer, czyli regeneruje walczących życie. No to moim zdaniem jest spoko, bo dla tej jednostki zdecydowanie się to przydaje. I jeszcze mamy stłumienie, czyli odporność na magię przeciwnika spada i usuwa magiczne ataki. No moim zdaniem spoko. Do tego naprawdę fajnie to wykorzystane. Tutaj z tymi berserkami jeszcze widzę, jak berserk na niego wchodzi i jazda. Jeśli chodzi o krwawą pięść, czyli krwopijca, no wygląda tak bardziej płomieniście, jest taki bardziej podkręcony tymi kolorami, jakby się faktycznie palił. Jeśli chodzi tutaj o nasze umiejętności, no widzę, że coś tu jest, tylko że coś mi tu przeskakuje, nie wiem o co tutaj chodzi, że to tak się zmienia. Mięsna skorupa. Czy mamy odporność na obrażenia? No jeśli są duzi wrogowie w zasięgu, no to jest spoko, bo ta jednostka i tak jest na dużych wrogów, więc najlepiej się rzuca na tą jednostkę na dużą. Więc do tego ten bonus jest ok. Kolejna jednostka, no to mamy Gorgona, Behemoth. No to jest ze zwierzoludzi jednostka znana. No Gorgony są mega potężne, bo po pierwsze, jak widzicie, ładnie tutaj naostrzone jest. Można siekać. No Gorgony mają niby małą szarżę, ale mają bardzo dobry impet uderzenia, bo ta prędkość jest spoko, atak w zwarciu 70 prawie, obrona w zwarciu jest trochę słaba, ale to jest bardzo dynamiczna jednostka, więc dobrze sobie radzi, choć największa skuteczność jest przeciw dużym wrogom. Życia też ma sporo, bo prawie 11 000. No tutaj mogłaby być ciekawa walka między krwawą pięścią, a jednak krwawym behemothem. Mamy jeszcze konnych grasantów standardowych, jeśli chodzi o Korna. No grasanci zawsze, tak mówiłem, są u Korna, Zincha, to Nurgla zawsze po prostu są. Grasanci, no płonące ataki, mały zasięg, strzał w ruchu. Ważne, że odporność na magię mają, tutaj odporność na magię już coś może zrobić, bo jednak tych jednostek w oddziale jest aż 60, więc im więcej jednostek, tym więcej magia nam jest w stanie zrobić. Jednostkę wykorzystujemy w większości no, na obijanie przeciwnika, wyciąganie, odciąganie przeciwnika. Wydaje mi się, że do tego najlepiej się sprawdzi ta jednostka. I mamy jeszcze krwawy ołtarz. No krwawy ołtarz ma swoje tutaj bonusy, regenerację życia i również zwiększanie dyscypliny i atak w zwarciu naszym jednostkom. No gdyby to miało 55 metrów byłoby lepiej, bo te 35 metrów to szału nie ma. Tym bardziej gnieździć się jednostkami kornowymi, no tak nie za bardzo, nie zawsze by się to sprawdziło. Choć śmieszy mnie wygląd tego, bo tutaj wygląda to naprawdę, bym powiedział, zabawnie. Ciężko mi tutaj zoomować wam tak bardzo, żeby to było widać, no ale wygląda śmiesznie.
Szkoda, że to się jakoś bardziej nie porusza. Mam nadzieję, że tutaj te modele może delikatnie by zmienili i wyglądałoby to ciekawie. Śmieszna ta książka z tymi rytuałem. Wygląda to naprawdę dobrze. Wybaczcie czasem, jak gdzieś tam się poplącze mi język, ale czasem człowiek jest bardziej zmęczony i ciężko nagrać wszystko w takiej perfekcji. Jeszcze mamy naszą czaszkonadę, nasze działeczko. Z działeczkiem to jest ważne, że odnawia amunicję. Gdy walczy oczywiście wręcz. Jest to jednostka, która bardzo dobrze sobie walczy wręcz, ma dużo pancerza, mało życia, ale mamy też strzelanie, więc to jest ważne. Kanonada, zobaczycie jak też sprawnie walczy, więc ruszmy w takim razie do boju. Puśćmy te jednostki, niech się tam wyszaleją. Możemy zrobić od razu tak. O, proszę, leci strzał. No z celnością różnie bywa, więc na to trzeba troszkę, wiecie, wziąć sobie pozór. Idziemy, dobra. Tutaj, no dobra, wyślimy tutaj, drugich możemy wysłać tu, tu. No kawalerię, jazda z kawalerią, może na tych strzelców się tutaj bardziej uprzemy. O, albo tutaj możemy jeszcze wysłać na strzelców, na tych to obojętnie, ogar obojętnie. Tu również możemy, gorgony to tam mają, wiadomo. Gorgony mają wywalone. Czaszkonady, no ogólnie są dobrymi jednostkami. Tak, one się tam fajnie też kręcą. Możemy ich puścić na przykład ich do przodu. To też jest bardzo szybka jednostka, więc zwróćcie na to uwagę, że ta jednostka jest naprawdę szybka. A obrona zwarć jest słaba, więc jeśli wyślecie tam jednostkę przeciwko jakimś halabardom, włóczniom, no zniknie w momencie. A tu grasanci się bawią w rzucanie jakimiś zapałkami, ale to raczej wiele im nie da. Do ataku moje pomioty. Tylko pomioty szybko się kruszą i znikają, gdy giną, więc... O, tu mamy berków. No i berkom się zacznie teraz ładować, nie? Proszę bardzo. Natężenie rośnie. No berki, jak widzicie, no składają w momencie jednostki nawet szybciej niż kwerpuszcze. Mimo że kwerpuszcze mają lepsze statystyki, no to... O nie, gdzie ja tego buffa rzuciłem. No Gorgon, bo może nie widzieliście jak Gorgon miażdży. Ci śmiesznie, bo jakby na jakimś silniku spalinowym jeździli, więc... Trochę zaciągnięte od skawenów, ewidentnie. O, tutaj Gorgony dostają, bo chyba łucznicy się do nich dobrali. Ale berki, jak sobie zauważycie, już tutaj ładny bonus wykręcili. 9 odporności fizycznej, atak zwarciu. No, wygląda to dobrze. To widzieliście. To sobie tak... A jeszcze ci sobie tu strzelają. Choć tak mówię, oni są też dobrzy do walki z zwarciu. Możecie ich wysyłać. Tylko najważniejsze jest to, że unikacie... O, czemu nie lecicie? Unikacie najważniejsze, no halabard, no bo halabard mogą szybko ich zmiażdżyć, bo mają mało odporności. Ale teraz się też amunicja fajnie rega. Też się kręcą na tej podobnej zasadzie. O, proszę bardzo. Wygląda to moim zdaniem spoko. To jest dobra jednostka właśnie pod takie wsparcie. Do tego fajnie się naprawdę sprawdzi. No Gorgon to Gorgon tutaj. No i też strzela, tak? Więc tutaj już mamy strzał w ruchu, więc to też jest spoko. Możemy sobie na przykład ją tak ustawić, sobie będzie strzelać. Musimy wyłączyć to. No i się też kręci, strzela i nie ma żadnego problemu z tym wszystkim. Dobra, idziemy w takim razie do omówienia armii, jak tworzyć armię, bo to też jest ważne, choć u Khorna z jednej strony jest to bardzo proste. Jeśli, moi drodzy, chodzi o tworzenie armii, no to ważne jest to, żeby zawsze mieć tych bohaterów w armii, z tego względu, że często bohaterowie dają nam regenerację armii, szybsze bieganie na przykład po kampanii, czyli większy zasięg ruchu na kampanii, widoczność kampanii. Mamy też bonusy kontroli, jakąś magię. No akurat na razie tutaj nie mamy magii na Khornie, ale z takich ważnych rzeczy kultysta, jak dobrze pamiętam, odnawia armię. Też nie, odnawia armię chyba krwawy żniwiarz, a kultysta daje nam możliwość dalszego biegania po mapie. Więc to są takie ważne rzeczy. Więc warto rekrutować. Jeśli chodzi o Karanaka, no jest to bardzo potężny bohater.
Więc ten bohater też ma przyzywanie swoich jednostek, ma też zatrzymanie wrogiego na przykład lorda, bohatera, więc wtedy możemy szybko go wykończyć, puścić jakiś dobry oddział na lorda i on po prostu bezbronny. Sam Karanak jest znakomity do wykańczania bohaterów, lordów, strzelców, artylerii. No w większości się sprawdza znakomicie, bardzo duża szybkość, bardzo dobre właśnie obrażenia, szarża, można naprawdę mega fajne statystyki nim wykręcić. Nawet mam filmik odnośnie live'a, chyba 3 live'y były właśnie na początku, gdy wchodził ten bohater. Jest on po prostu naprawdę OP. Został trochę osłabiony, jak dobrze pamiętam, ale aż tak to mu tutaj, powiem szczerze, nie zmieniło. Tworzenie armii jest ważne na początku. Ważne sobie można wziąć na przykład jakichś grasantów, jeśli nie możecie wojowników chaosu. Choć moim zdaniem wojownicy chaosu, krwopuszcze, no to są najważniejsze jednostki na samym początku. Możecie stworzyć nawet taką armię i jesteście tak naprawdę w stanie pokonać wszystkie jednostki. Mamy jednostki, które są twarde, najlepsze pod automat. Mamy jednostki, które zadają ogromne obrażenia. Mamy lordów, bohaterów, którzy są po prostu mocni. I więcej byście nie potrzebowali nawet na samym początku. Chyba że sobie możemy już zrekrutować na przykład wojowników chaosu z podwójną bronią. To jest też znakomita jednostka do właśnie pokonania wroga. I ja często na przykład krwopuszczy mało rekrutuję, bo jak się gdzieś tam walczy częściej automaty, a czasem jest tak, że chcemy więcej automatów, no to wtedy te jednostki nie mają żadnego sensu. I można właśnie rekrutować to ewentualnie jak walczymy z dużymi jednostkami, z jaszczuroludźmi, jakieś potwory, niepotwory, no to możemy dołożyć halabardy, żeby łatwiej nam się walczyło. I również możemy na przykład te krwopuszcze, jeśli już potrzebujemy, mamy jakieś takie statystyki. Z na przykład zwierząt bojowych, te harpie, te nieharpie, to nam się może przydać, na przykład na samym początku, gdy walczymy z właśnie takimi przeciwnikami jak Imperium, ktoś, kto właśnie ma artylerię, strzelców, naprawdę sporo kawalerii, bo ogary czy tam harpie też dobrze się nawet sprawdzają na taką średniej jakości kawalerię, więc do tego możecie też mieć, do wyłapywania przeciwnika. To tutaj też możemy sobie takie jednostki, powiedzmy, zastosować, nie ma żadnego problemu. Możemy iść też w opuszczonych, ale ja osobiście opuszczonymi za specjalnie nie lubię grać, bo ta obrona zwarcie jest bardzo mała, naprawdę jest bardzo mała i niektóre oddziały średniej jakości są w stanie pokonać opuszczonych, więc jak dla mnie taka jednostka nie ma takiego ogromnego potencjału, to też staram się tego nie używać. Jeśli chodzi o kawalerię, późniejszy etap gry, no to moim zdaniem te jednostki ewentualnie mogą gdzieś tam zostać. Na pewno podwójna broń musi się znaleźć, to są naprawdę potężne jednostki. Halabarda może się znaleźć, niekoniecznie, a wznieśli to już zdecydowanie. Jeśli mamy możliwość już rekrutowania wybrańców, czy tam podwójną broń tą mocniejszą, no to wtedy zastępujemy to. A jeśli nie mamy tej możliwości, no to zostajemy tak naprawdę przy tych słabszych jednostkach, tak? I idziemy w coś takiego. Plus możemy sobie już dobierać na przykład regimenty, ewentualnie możemy dobierać sobie na przykład już kawalerię, ale ja bym bardziej szedł w tą kawalerię i w tą, niż w rycerzy chaosu. Rycerze chaosu są spoko pod względem automatu, bo tam mogą wykręcić nawet jakieś dobre sztuki. Pamiętajcie też o tym, że oni są niby szybszymi jednostkami, ale zadają mniejsze obrażenia, mniej tych jednostek są w stanie zabić, a też nie są przeciwko potworom, a przeciwko potworom, jak sobie tutaj zobaczycie, no mamy parę jednostek, więc to jest ważne, żeby mieć też przeciwko potworom jakieś jednostki, bo czasem się zdarzy, że będziemy walczyć z orkami, którzy będą mieć pająki, będą mieć monolity, no i tam się zaczną robić delikatnie schody. Więc wtedy na przykład taka jednostka jak mierzyciele czaszek albo halabardy są w stanie już zdecydowanie więcej zrobić niż większość tej piechoty, mimo że mamy dużo obrażenia. Jeśli chodzi o rekrutowanie jeszcze tak naprawdę artylerii, to można rekrutować, można się gdzieś tym bawić, ale to moim zdaniem bez większych jakichś polotów, 1-2 sztuki max w armii, nic więcej. Na pewno warto zwrócić uwagę na potwory, czyli na minotaury, na miażdżyciela, czyli możemy sobie zrobić tak. Tu sobie możemy wyrzucić wtedy halabardy i zastąpić też minotaurami. Przepuszczę, już powinny w ogóle wylecieć te słabe i powinny już wjechać te mocniejsze.
tym bardziej, że mamy te piekielne ostrze i te obrażenia wykręcają naprawdę niezłe. Tylko pamiętajcie, że tutaj jest niski pancerz, więc strzelcy, jakaś mocna piechota może ich pokonać mimo wszystko. Może piechota nie, ale strzelcy mogą ich bardzo szybko pokonać. Fajnie też mieć jest tego potworka, latającego kropiojca, bo on jest tak naprawdę dosyć mocny, no i jest też przeciw dużym wrogom, a Kornie największym problemem zawsze sprawiają duże jednostki, bo sam Skarbrand jest bardzo potężnym potworem, ale gdy komputer by miał jakieś 2 monolity, to już mogłoby być po prostu trochę ciężko dla takiego samego Skarbranda, a sama piechota nie jest w stanie też pokonać mocnych potworów u przeciwnika, więc musimy armię jakby dostosowywać do naszych potrzeb, tak? Taka armia, jaka tutaj jest na przykład stworzona, możemy dołożyć regiment, jest to armia, której rzadko kto byłby w stanie pokonać, jeśli wymienilibyśmy jeszcze zwykłych wojowników chaosu na wybrańców, no to tutaj już jest w ogóle miazga, no to jest jedna z najpotężniejszych armii w grze, byłaby w stanie rozwalić chyba nawet każdą armię z innej frakcji, tak sądzę w 99%, więc coś takiego możecie zastosować, jak macie jakieś większą ilość pytań, coś było niejasne, dajcie mi znać w komentarzach pod filmem i zapraszam do kolejnych filmików. Dodatkowa informacja, którą też napisałem w komentarzach, od następnego tygodnia wrócą poradniki odnośnie budowania w danych frakcjach, więc mam nadzieję, że się cieszycie i zapraszam w takim razie do oglądania moich materiałów. Cześć, cześć, cześć!